Dzień dobry, witam wszystkich. Tym razem z peronu 4 dworca Szczecin Główny. Bilecik już zakupiony, pociąg powinien być za parę minut, więc nie pozostaje mi nic innego, jak w skrócie opisać dzisiejszą trasę. Wiele miejsc jest jeszcze oblodzonych i ośnieżonych, tak więc żeby nie dokładać sobie zbędnych kilometrów, podjedziemy Regio do Goleniowa, skąd wygodnie przeskoczymy na jezioro Dąbie w rejonie Lubczyny. A naszym głównym celem dzisiaj będzie dość rzadko uczęszczana plaża przy Betonowcu oraz, jeżeli czas pozwoli, być może pokręcimy się trochę po okolicy. Zainteresowani? Usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj czeka nas trochę jazdy terenowej. Zapraszam na wycieczkę. Pierwsza część trasy nie zapowiada się szczególnie ekscytująco. Musimy się po prostu wydostać z Goleniowa. Dość sporo jest tu ciągów pieszo-rowerowych i DDR-ek, więc nie powinno z tym być większych problemów. Z obrzeży miasta aż do Lubczyny wiedzie natomiast szeroka i wygodna 10-kilometrowa droga rowerowa. I to bez żadnych ubytków po drodze. Ciąg żółtych barierek aż po horyzont zwiastuje, że Lubczyna jest już blisko. I od tej właśnie miejscowości nasza dzisiejsza eskapada, jakby to powiedzieć, zacznie nabierać kolorów. O szutrach dąbskich i zalewowych powiedziano już bardzo dużo, a właściwie to pokazano w rozmaitych materiałach, filmach i na fotografiach. Ale szczerze mówiąc, jestem tu pierwszy raz o tej porze roku, a dokładnie mówiąc o nieco śnieżnej i nieco mroźnej porze roku. Krajobraz zdaje się być nieco odmienny niż zazwyczaj, zwłaszcza gdy niskiej temperaturze towarzyszą jeszcze do tego promienie słońca. Taka kombinacja warunków atmosferycznych, oprócz niewątpliwych walorów estetycznych, niesie ze sobą jeszcze jeden dodatkowy plus. Nawierzchnia jest sucha, a zmrożone płaty zalegającego gdzieniegdzie śniegu nie tylko nie przeszkadzają w jeździe, ale wręcz wyrównują dąbski szuter. Albo po prostu dawno tu nie byłem i wszystko mi się podoba. I tak niepostrzeżenie docieramy do osady, tak chyba można powiedzieć, Rybaki Lubczyńskie. Od tego miejsca jeszcze przez jakieś 2 km na północ będziemy podążać znanym i lubianym szlakiem wokół zalewu, beznamiętnie oznaczanym jako R3, by po około godzinie i 20 minutach dojechać do miejsca, gdzie będziemy wypatrywać zjazdu w kierunku południowo-zachodnim. I tu mała uwaga. Choć początek tego odcinka zapowiada się całkiem niewinnie, to ta część trasy jest, jakby to dyplomatycznie ująć, gravelowo wymagająca. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie zdecydowanie
przydałoby się MTB. Ale wszelkie trudy natomiast rekompensuje przyroda. Im dalej od Dąbia, tym na szutrach jest puściej, a tutaj w rejonie Inoujścia w bok od pustych szutrów po prostu jest jeszcze puściej. Ptactwo tylko czasami się poderwie do lotu, mam wrażenie, że trochę bardziej zdziwione niż spłoszone i aż szkoda, że tereny te nie są objęte żadną ochroną. Właśnie, tereny. Jesteśmy teraz na terenach dawnego Inoujścia, a raczej tego, co pozostało z dawnej wsi, której historia sięga czasów, gdy nosiła niemiecką nazwę Inaminde. W 1948 roku w ramach powojennych zmian administracyjnych oficjalnie nadano jej polską nazwę Inoujście. Dawniej była to tętniąca życiem osada rybacka, strategicznie położona u ujścia rzeki Iny do jeziora Dąbie. Dziś trudno doszukać się śladów dawnej zabudowy. Natura skutecznie odzyskała te tereny. Pod warstwą ściółki i piasku mogą kryć się fundamenty dawnych domostw, ale większość z nich została zniszczona lub pochłonięta przez bujną roślinność. Mimo to istnieją pewne świadectwa przeszłości. Pozostałości starego nabrzeża z betonowymi umocnieniami, choć popękane i porośnięte mchem, przypominają o czasach, gdy cumowały tu łodzie rybackie. Nieco w bok od drogi, w stronę plaży przy Betonowcu, można natknąć się na zapomniany cmentarz z pochylonymi nagrobkami, których inskrypcje zatarł czas, a korzenie drzew powoli przejmują to miejsce. Przyroda w Inoujściu jest niezwykle różnorodna. Przemieszany drzewostan sąsiaduje z terenami podmokłymi z bujną roślinnością, taką jak trzciny czy sitowie. Wiosną i latem obszar ten tętni życiem, a zimą surowy krajobraz odsłania ukryte o innych porach roku detale. Fauna również jest bogata. Oprócz powszechnie spotykanych łabędzi, kormoranów i mew, można tu zaobserwować bieliki krążące wysoko nad głową, czy czaple brodzące w płytkich zatoczkach. Cisza i spokój tego miejsca sprawiają, że ptactwo nie jest nader płochliwe, a gdy będziemy się zachowywać wystarczająco cicho, to możemy podejrzeć wiele szczegółów z życia tej krainy. Od zjazdu ze szlaku rowerowego do plaży przy Betonowcu jest jakieś 3,5 km. Betonowiec? Skąd taka mało wdzięczna przyrodnicza nazwa? Spyta ktoś. Otóż wzięła się ona od jednego z najbardziej intrygujących obiektów tego rejonu, betonowego statku, znanego jako D62 lub Ulrich Finsterwalder. Ten imponujący wrak spoczywający na mieliźnie od lat przyciąga uwagę zarówno miłośników historii, jak i entuzjastów żeglarstwa. Historia betonowca D62 sięga czasów II wojny światowej. W obliczu niedoboru stali niemieccy inżynierowie zdecydowali się na budowę statków z betonowymi kadłubami. Jednym z nich był właśnie D62, zwodowany 19 sierpnia 1944 roku w stoczni w Darłówku. Mierzący 90 metrów długości i 15 metrów szerokości statek miał zanurzenie 6,5 metra, a jego głównym zadaniem był transport benzyny syntetycznej z fabryki w Policach do Świnoujścia. 20 marca 1945 roku podczas jednego z rejsów został zbombardowany przez lotnictwo i osiadł na mieliźnie, gdzie pozostaje do dziś. Przez lata wokół betonowca narosło wiele legend i nieporozumień, a jednym z nich była kwestia jego nazwy. Na kadłubie widniał napis Ulrich Finsterwalder, co sugerowało, że była to nazwa statku. Jednak najnowsze badania wskazują, że prawdziwy Ulrich Finsterwalder spoczywa na dnie Bałtyku w pobliżu Wisełki, a D62 nigdy nie miał nazwy własnej, a ta potoczna została nadana najprawdopodobniej przez żeglarzy. Obecnie betonowiec D62 stał się nieformalną atrakcją turystyczną, choć dostęp do jego wnętrza jest niebezpieczny i niezalecany. Wielu żeglarzy i kajakarzy podpływa w jego pobliże, aby z bliska podziwiać tę unikalną konstrukcję. Wrak stał się także siedliskiem dla ptactwa wodnego oraz miejscem bytowania różnych gatunków roślin, co dodaje mu dodatkowego uroku. Jeżeli ktoś nie ma dość jeszcze wertepów i telepania się po wszelakiej maści przeszkodach, to mogę polecić jeszcze krótką wycieczkę w bok. A mianowicie na rozdrożu w pobliżu dawnego cmentarza skręcamy jeszcze na południowy zachód. Zerknijcie na traka na komód.
Droga z początku relatywnie łatwa, ma kilka przeszkód terenowych, ale po pół kilometra dotrzemy do niewielkiej przystani z rozległym widokiem, ale już nie na jezioro Dąbie, tylko na Odrę i na tor wodny do Świnoujścia. Tak więc jeżeli mielibyście ochotę przyobserwować na przykład jakieś wielkie żaglowce w trakcie Tall Ship Races, to jest to jeden z lepszych punktów spoterskich. Ale najwyższa pora obrać kierunek na południe. Do Lubczyny musimy wrócić po śladach. Od momentu powrotu na szlak wokół zalewu jest to około 7 km. Warto oczywiście w dalszą drogę powrotną udać się dalej szutrem R3 do samego Dąbia. To wyniesie około 18 km, a do centrum Szczecina około 30 km. Jeżeli odwiedzicie te rejony w jakichś cieplejszych miesiącach, to dodatkowo w Lubczynie możecie poplażować lub odpocząć w inny sposób. Czynna jest budka z lodami i przekąskami przy wjeździe do mariny oraz niewielka smażalnia. Latem jednak musicie pamiętać o tym, że dojazd do Inoujścia może być utrudniony ze względu na potężne błoto, które tam będzie zalegać. A właściwie to nie błoto, tylko po prostu mokradła. Oraz mogące znacznie uprzykrzać życie chmary komarów. Tak więc, jak widać, mroźne eskapady na rowerze mają również swoje spore zalety.
wariancie z dojazdem do Goleniowa w sumie wyszło mi 64 km do centrum Szczecina. Planując wycieczkę, weźcie pod uwagę, że odcinek poza szlakiem może Was bardzo, ale to bardzo spowolnić. Myślę, że warto zarezerwować sobie 5 lub nawet więcej godzin na całość eskapady. W opisie do filmu znajdziecie link do śladu trasy, którą wrzuciłem na komód, więc możecie dokładnie prześledzić, co i gdzie mnie bardziej przystopowało, ale też gdzie więcej czasu spędziłem na odpoczynkach i filmowaniu. A jak już jesteśmy przy temacie czasu i filmowania, no to pomału dojeżdżamy do Dąbia, słonko nad horyzontem i temperaturka zaczyna odczuwalnie spadać. Zatem najwyższa pora trochę docisnąć, więc dziękuję Wam już za wspólną dzisiejszą wycieczkę i obejrzenie tego materiału w całości. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to może najwyższa pora, żeby to rozważyć, a ja żegnam się już. Do następnego razu.